Witam, 3 sierpień 2025 rok. No i co, zaczynamy, godzina 21. Y, Minutę po, ale już. Tytuł Uran, tak? I specjalnie dlaczego Uran? Dlatego, że to wszystko, co się dzieje, to jest, no co tu ukrywać, przyroda wygrywa z człowiekiem i czasami trzeba się zastanowić, co się robi i jak wygląda to nasze działanie. Ale przede wszystkim Sun witam, Reginę witam. No i dobrze, i świetnie. Sun, co się dzieje? No nic się nie dzieje, tylko się świat chwieje. Gdzieś tam na Kurylach wulkany dwa sobie tam zaczęły wojować. No cóż, popatrzcie sobie na kosmogram dnia. Zwróćcie uwagę, że Pluton wszedł, Uran wszedł, tak? No i cóż więcej potrzeba. Saturn też wszedł. Czyli raz, dwa i trzy. Cały czas idziemy sekstylami. Sekstyl, sekstyl, proszę. No i jeszcze do tego mamy Wenus, która też jakby nie było żona Hefajstosa i wszystko wiemy. Więc nie ma co się dziwić, że świat podziemny buntuje się. Dzisiaj oglądałem przez przypadek zupełnie program z panem Szatanikiem, tak? Chyba tak się nazywa. Jeżeli pomyliłem, to przepraszam. Piekielnikiem, przepraszam, piekielnikiem, a nie szatanikiem, piekielnikiem. Szatanik to jest zupełnie kto inny. Szatanik to człowiek, który zajmuje się zupełnie czymś innym. Dokładnie, nie wiem, czy jeszcze żyje, zajmował się usypianiem ludzi, ale w tym dobrym znaczeniu. Pan Piekielnik, i teraz tak, pan Piekielnik mówi bardzo dużo o harpie, o tych wszystkich sztucznych metodach działania na pogodę i zadał pytanie, czy to ma wpływ właśnie na takie rzeczy jak wulkany, nie wulkany. No. I czy te wulkany są sterowane, czy nie są sterowane? No trudno powiedzieć, czy nie sterowane, ale bo mamy to wydarzenie w Turcji, tak, co ta rumuńska poseł wyklarowała to i dosyć tak w parlamencie na ostro. I w Turcji nie było epicentrum. To jest fakt. A czy tutaj na tych Kurylach tam jest epicentrum, czy też nie ma? Ale nie chodzi o to, tylko zwróćcie uwagę jedną rzecz. Mamy jakby 3 organizacje planetarne, które rządzą tą planetą. To jest Jowisz, Pluton i Neptun. Jowisz rządzi to, co jest na wierzchu, czyli nami. Pluton rządzi tym, co jest pod spodem. Neptun rządzi wodą. Zauważyliście, że powiedziałem, że wszystkie te 3 planety są w sekstylach do siebie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to na aspekcie. Proszę. Pluton, sekstyl, Neptun, sekstyl, Uran, sekstyl, Saturn. Te raz, dwa, 3 planety
a właściwie 4, bo Saturna też trzeba brać pod uwagę, bo patrzymy w tą stronę i w tą, więc tutaj Saturn, ale jest w koniunkcji z Neptunem i to wszystko razem tworzy trygon. Musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Czy faktycznie tutaj to ma duży wpływ na nas? Po pierwsze, jeżeli ktoś się bawi pogodą, czyli automatycznie bawi się wodą. A jeżeli się bawi wodą, woda jest niewyobrażalną historią na Ziemi. Nie umiem odpowiedzieć, ile jest wody, ale wiem, ile w człowieku jest wody i czy można by to porównać, przypuśćmy, z konstrukcją Ziemi. Dlaczego nie? Bo jesteśmy, jakby nie było, mikrokosmosem w stosunku do kosmosu, a i tak można sobie organizmy żywe, jeżeli Ziemię bierzemy jako organizm, jest to w pewnym sensie fantastyka, no ale lepiej taką fantastykę uprawiać jak jakąś głupszą fantastykę. No więc jeżeli to jest organizm Ziemia, co prawdopodobnie jest i nikt nie zaprzecza temu, to w tym organizmie płyn, czyli woda, odgrywa jakby główną rolę. Bo od tego zależy nasz nastrój. Jeżeli jest za mało wody, to w ogóle zaczynamy cierpieć. No i teraz kwestia przesuwania tej wody. Oczywiście, że możemy brać pod uwagę jeszcze przypływy, odpływy i to też bierzemy, to są fazy księżycowe i oczywiście też odczuwamy i to bardzo, bardzo interesująco odczuwamy te wpływy. No i trzeba to brać bardzo mocno pod uwagę, bo to jest chyba najważniejszą rzeczą. Tak się patrzyłem, coś tutaj mi przeleciało. I to, co przeleciało, nie było ładne. Nie wiem, czy to była ćma, czy to był mól. No właśnie nie wiem, ale po programie sobie zwrócę uwagę na to. I potraktuję to. Ja na ogół takie żyjątka wciągam w odkurzacz. One w odkurzaczu spędzają swoje następne wcielenie. No nic, trudno, za chwilę, jeżeli jeszcze raz przeleci, to nie wiem, czy się nie zdenerwuję, bo nie lubię tego. Dlaczego? Dlatego, że to mam nie lubię, kiedy mole grasują bez... No i właśnie, co to jest? Nie złapałem, ale była to chyba ściema, czyli ćma. Myślałem, że złapałem. Nie, już nie mam takiego refleksu jak kiedyś. No może? Nie. Ale ona tutaj będzie fruwać. Czyżbym w łazience nie zamknął okna? No to by był numer. Wczoraj znalazłem takiego dużego konika polnego, szarańczaka, czyli no największego kiedyś spotkałem, to w taki litrowy, duży słoik, po ogórkach ledwo wszedł, jeszcze wąsy było widać, ale to było nad morzem. Tam było wszystko 2 razy większe od wszystkiego. Witam Maję, ale jedziemy dalej. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jest masa wody. Tą wodą, tymi chmurami zaczynamy ruszać, tym harpem, tak? Czy tam nieważne jakimś urządzeniem. Są te działa organowe. Tymi działami
możemy przesuwać dużo rzeczy. Zresztą, z działami organowymi jest tak, że w Stanach Zjednoczonych lepiej się nie pokazywać. W Anglii jest to zupełnie normalne. Nie wiem, jak jest na terenie Polski z prawem, ale podejrzewam, że tutaj chyba nie ma problemów żadnych na razie, dopóki nie wpadną na jakiś pomysł, bo niedługo nawet nie będziemy mogli oglądać internetu. No to musimy być na to przygotowani, że zrobimy jak w tej Korei, tej ładniejszej, tej, którą najbardziej pani by chciała, tak? No i zobaczymy. No 6 mamy wybory, to będziemy wiedzieć. Ale dobrze, pobawmy się teraz w symulację ogromnych mas wody, które są w chmurkach. Przesuwamy je obojętnie gdzie. Likwidujemy z terenu, przypuśćmy z terenu Europy w ogóle likwidujemy wszystkie chmurki. Wyobraźcie sobie. A tutaj powinno lać tak równo, że po kostki wody, bo jest taka pora, jest taki sezon i tak powinno być. Gdzieś ta woda przesunięta jest, ale tam też jest ta woda. Tam też jest woda. No więc nagle się gromadzi 2 razy tyle wody gdzieś w przestrzeni. No i ta woda, przypuśćmy, że opada. No i zaczynają się kataklizmy. To nieważne, czy do morza, czy na ląd. Nie patrzmy na to. Tylko jeżeli morze otrzyma 2 razy tyle wody, no to jest zawsze o ten 1,5 metra może się podnieść. Jeżeli się podniesie o 1,5 metra w danym miejscu, przypuśćmy, to jest obszar Polski, no to wytworzy lekką falę. Jaką? No liczmy 70 centymetrów. 70 centymetrów plus fala, która tam występuje, która też ma 70, to 70 plus 70 to jest 1,40 m, ale nie metr. No to jak już metr, a normalnie 70, no to 30 centymetrów dalej plaża podmywa. Prosty rachunek. No tak, a co będzie, jeżeli wpadnie takie coś i obciąży pewien schemat, przypuśćmy jakiejś platformy skalnej, która jest wielkości Polski i spadnie tak gdzieś około 2 metrów wody. Normalnie spada metr, a normalnie spadnie 2 metry. Obciąży ten teren? Obciąży. No i co się wtedy zacznie? Nacisk na ziemię. Jak się zacznie nacisk na ziemię, no to teraz sobie wyobraźcie, że ktoś wam dał klapsa w tyłek. No to mniej więcej to w ten sposób wygląda, ale to nie jest groźne, tylko najgroźniejsze, jeżeli macie na tyłku jakiś wrzód, czyli wulkan, bo się tam ropa zbiera, no i ten wulkan jest, tylko nie poszliście do chirurga, żeby wam go przeciął. No a ktoś was tak, jak to się mówi, z liścia w pupeńkę. Z radości, z przyjemności, żebyście podskoczyli. Dziewczyny to ponoć lubią. Nie wiem, czy to prawda, ale możecie się wypowiedzieć, czy lubicie klapsiki. Tak to się, nie klopsiki, a klapsiki, chociaż klopsy też są wskazane. I taki klapsik i pękło. No i się wylało. Co się wylało? No lawa, ropa. Tak, ale u człowieka to ropa, ziemia, lawa. No i co się dziwicie? Przecież nie wiedzą, gdzie przesunęli tą wodę. A nie ma erupcji jeszcze głównej. Jeszcze nie wiadomo, co się będzie działo. Ten jeden wulkan jest, który może wybuchnąć. No więc jeżeli on wybuchnie, a czym wybuchnie? Przypuśćmy, ja nie wiem, czy on jest siarkowy, czy jakiś. Pamiętacie, jak Kaczyński odchodził, prezydent, był pogrzeb, to przecież ten wulkan
tutaj na wysepce takiej małej, no i jednak zaczadził tak, że samoloty nie mogły latać i trzeba było niżej lecieć jakąś taką czesną, czy czymś takim niskim, co to tam, kilkuosobowy samolot. No więc słuchajcie, no prosty rachunek. Mamy Turcję, która na pewno była sterowana. Czy tam było sterowanie? Wątpię, żeby tam było sterowanie, raczej nie, ale przesuwanie wody i robienie takich rzeczy na pewno tak. W dodatku trzeba brać pod uwagę jeszcze biblijne historie Sodomy i Gomory. Oczywiście, że my nie znamy jeszcze księg Wed, bo gdybyśmy znali te księgi Wed, to byśmy się też tam dowiedzieli, że też tam było wesoło, że jeden cwaniaczek drugiemu cwaniaczkowi puścił jakąś tam broń atomową, czy jeszcze jakąś, czy nie wiadomo jakąś, czy jaką sterylizującą dany teren i mamy na to dowody. Są dowody, bo są jakieś kryształki, które są, albo pewne skamieliny, które musiały się wytworzyć w wyniku wysokich temperatur, które te temperatury nie są temperaturami na przykład chociażby wnętrza Ziemi, bo nie wypłynęły tak nagle. No i jeszcze oprócz tego są wyraźnie w momencie, kiedy jest wybuch jądrowy, one się pokazują. Ten typ spieków, nazwijmy to w ten sposób. No więc tutaj mamy wyraźnie wytłumaczone to. I dla mnie osobiście, jeżeli patrzymy na planetę Uran, która jest przewodniczącą w tej chwili planetą tej nowej epoki, jest ona tym, co tak marzą niektórzy, czy ona jest realna? No, trzeba brać pod uwagę plus i minus, tak jak w każdej księgowości. Czy w księgowości planeta Uran jest bezpieczną planetą? Jeżeli patrzymy na negatywne cechy, no to już Wam o tym pająku, który ogłuch, to już kilkanaście razy tutaj wspominam. Ale nie tylko o pająku, możemy brać pod uwagę na przykład człowieka, który ma tylko jedną nogę i dwie kule, tak? No i utrącimy mu jedną kulę. No to będzie jeszcze jakoś funkcjonował o jednej kuli i o jednej nodze. Jakoś będzie funkcjonował, ale nie daj Boże, jak się coś stanie. To już nie ma drugiej nogi, tylko będzie nie miał żadnej nogi. Zostanie mu się tylko kula. Bo jeżeli kulę zgubi, to nie jest tak źle. Ma jedną nogę i na jednej nodze też można cuda zrobić. Można malować, można wiele rzeczy robić, ale jak już straci nogę, a zostanie z kulą, to jest średnia przyjemność. To jest bardzo średnia przyjemność, a to jest kiedy macie chorobę tak zwaną jaką? Cukrzycę. Cukrzyca wywołuje właśnie uran. Gratuluję. Już wiecie wszystko? Jeżeli uran jest i właściwie osoby spod planety Uran, czyli wodniki i osoby, które mają mocno wyeksponowanego, muszą bardzo się obawiać. Konsekwencją jest amputacja kończyn dolnych. Przykro mi, ale muszę o tym powiedzieć. No jestem wreszcie astrologiem albo nie jestem. Czy to jest proroctwo? To nie jest proroctwo, to jest tylko to przestroga, bo tak jest. I teraz, jeżeli mamy tą epokę, to co, oberżnie nam nogi? Ta epoka będzie obcinać nam nogi? No w tej chwili większość nas marzy o tym, żeby tylko siedzieć i leżeć. No więc zwyrodnienia kręgosłupa i zwyrodnienia kończyn dolnych zaczynają być platfusy, nie platfusy, jeszcze jakieś w ogóle obuwie beznadziejne już w tej chwili, no to już się zaczyna, tak? Już właściwie ja przyglądając się, pamiętam, kiedy miałem wtedy 14-15 lat i akurat tak się stało, że 14? Nie, mniej, 11. 11 lat miałem do czynienia po prostu z modą. Mojego kolegi ojciec pracował w takiej firmie, gdzie tworzono odzież dla młodych ludzi, dla dzieciaków.
No i między innymi ja i on brał z nas pomiary. I w ten sposób, no, ponieważ byłem dzieckiem wyjątkowo szczupłym, miałem spodnie, bo wszystkie spodnie, jakie można było kupić w sklepie, trzeba jeszcze było tak gdzieś z każdej strony ściąć, no bo byłem wyjątkowo szczupły i wyjątkowo długi. O, tak można było powiedzieć, tak zwana tasiemka. No i potem to przez długi okres u mnie, no ja zresztą trzymałem bardzo długo wagę, ale to nie dlatego, tylko ze względu, ja już tu opowiadałem, z kłopoty z żołądkiem i jelitami. Bardzo poważne. To była grypa Hongkong, jakby ktoś tam nie wiedział, niech sobie przypomni, w których latach była grypa Hongkong, to będzie wiedział. Miałem jechać do tego Hongkongu, tak? No właśnie. I o tym tak wspominam i dobrze pamiętam, a potem była ta grypa sercowa. Taka też zostawiła pewien rodzaj śladu. No i mamy tego urana, tak? I teraz jak przyglądacie się uranowi, to zobaczcie, jak uran wygląda. Zaraz wam tutaj pokażę. Muszę sobie kawkę przesunąć. Zobaczcie, ma takie dwie antenki tutaj, tak? Tu ma jedną antenkę i tu ma drugą antenkę. Jeżeli byśmy tutaj na przykład tę czapeczkę postawili tutaj i tą czapeczkę byśmy postawili tutaj, czyli byśmy mieli dwie planety Merkury, ale nie musimy mieć dwóch planet, tylko możemy mieć dwie osobowości. I Uran też ma dwie osobowości. Mało tego, on jest jeszcze... Kawiarka się odezwała. Musimy chwilę poczekać. Miejmy nadzieję, że już zakończyła te swoje manewry. Zawsze zapomnę ją rozłączyć, czy znaczy pozbawić prądu konkretnie, bo to jest najciekawszy dla mnie moment, kiedy ona pracuje. Więc mamy raz, że ja już o tym mówiłem, ale to przypominam, Urana mamy w bliźniętach, mamy Merkurego z tych dwóch stron, czyli 4 tezy do opanowania, tak? No bo każdy Merkury ma po 2 bliźniaki, więc jeżeli mamy 2 bliźniaki, to mamy 4 razem bliźniaki i 4 procesy myślowe. Można zwariować. A czy tak nie jest? Mamy z jednej strony pana tego wodnika, z drugiej strony mamy pana strzelca, potem mamy pana raka i jeszcze do tego mamy jakiegoś tam lwiątko, czy nie lwiątko. To inaczej mówiąc, tego pana, który nie wiadomo, czy ma pana, czy ma panią. Za pana. Nie. Pan, który się przerobił w panią i uwiódł pana. Nie wiem, czy mówię jasno? A jak nie, to radzę w literaturę. Najlepiej francuską. No, bułkę przez bibułkę. Witam Basię. Zbigniewa też witam. Witam Annę. Maja też jest. Sun oczywiście jest już od bardzo dawna i Regina też od samego początku. I bardzo mi miło wam wszystkim tutaj. Trochę mało łapek żeście postawili. Od razu się tam inne osoby zorientują, że jesteśmy. Postawcie więcej łapek, to będzie... Znaczy, i witam Klejnota. Witam. Nareszcie. Wczoraj tam dopełniłem, bo ktoś się pytał o pewne sytuacje i dokończyłem na samym końcu, już po tej, jak puściłem tą kończącą etykietę,
akurat akurat nie Muchy, a kolegi Krusińskiego zegar. Pewnie się śmieje, jak obejrzy, a na pewno ogląda, bo Bogdan jest zawsze wszędzie. Ja Bogdana bardzo lubię. Z Bogdanem musimy się spotkać wreszcie. Ja tak się wybieram do tej Warszawy jak sójki za morze. No ale cóż, dzisiaj na szczęście rozmawiałem z Tadeuszem i Tadeusz lada moment przyjedzie do Łodzi. No i zaczniemy trochę buszować po Łodzi i po programach też. A ja czekam na swojego kolegę, który przyjedzie z tego Reichu, nazwijmy to tak, Reich Rzeszy, tak, i no musimy omówić pewne rzeczy, bo wtedy ja pojadę do Krakowa i wtedy do Krakowa, albo pojedziemy do Poznania. To będzie uzależnione nie tyle od humoru, co od pomysłów. Czy będziemy realizować krakowski pomysł, czy będziemy realizować krakowiaczku Cija, czy będziemy w krainie, no wiecie, pomarańczy, tak? No i zobaczymy, jak to będzie. No więc. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, jaka jest z tym uranem, to ten uran, czego się najbardziej obawia. Tym wszystkim osłom, bo innego słowa nie umiem użyć, bo nie ma. Oni uważają, że można uranem się bawić i można uranem przerobić, że oni będą przyjaciółmi społecznymi, więc oni będą nam układać życie. Pierwszy pomysł to jest likwidacja społeczna, tak? Czyli czy trzeba to społeczeństwa doprowadzić do tego, żeby zostało zaledwie 2% albo 3% populacji. Akurat tutaj w Europie, no to się dzieje. No i co zrobili? Po przypadku szkockim, kiedy oni w Szkocji wymyślili sobie, że sprowadzą tam tych tak zwanych, wiecie, bagietki, to następne pieczywo, ale to następne pieczywo nie chciało się połączyć z tym angielskim pieczywem, z tą Angielką, tak, bo to inaczej smakuje, inaczej się kroi, inaczej, no w ogóle, no i tamto pieczywo zaczęło osobno, no i powstały dwa sklepy, dwa ugrupowania. Dwie myśli, dwa te. No i pomyślano, że w takim razie, jeżeli te dwa się gryzą, te dwa pieczywa nie chcą pasować na tym samym stole i niektórzy tego w ogóle nie znoszą, ani jednego, ci tego, a ci tego. No to w porządku, no bo to jest bardziej do wieprzowiny, a to jest bardziej do baraniny. No i proste. No to wpadli na pomysł genialny, że w takim razie my więcej weźmiemy tych, co jedzą baraninę i wrzucimy tutaj. A my tutaj baraninę mamy tylko na Podhalu. No i szczerze mówiąc, bardzo lubimy baraninę, tylko jej nie jemy. Uwielbiamy baraninę. Baranina jest najlepszym mięsem na świecie, tylko w ogóle w sklepie to ja w ogóle nie widziałem. Jeszcze jak jakąś tam jagnięcinę gdzieniegdzie, tam jak po nocy się znajdzie i po zapachu, no to wtedy się trafia. Tak to absolutnie nie. No dobrze, no i właśnie w ten sposób się robi konflikt. Bo ci przyjeżdżają i szukają baranów, no i teraz barany, no to akurat my nie jesteśmy baranami, a lwami. No i potrafimy się postawić, no i postawiliśmy się na granicę. No proste macie, jak nie wiem. I w ten sposób, kiedy mamy mocno ustawionego wodnika, my jako Polacy, jesteśmy tacy, że każdego przytulimy do serca, nawet go zagłaskamy na śmierć. Mimo że czasami są to osoby zupełnie nie nadające się do głaskania, bo mają nie w tą stronę włosy. Jest taki pies, który ma nie w tą stronę, on ma
jak chcecie, to on się nazywa ridgeback. On ma taki, jak się zdenerwuje, to mu włosy w drugą stronę. Znaczy on ma w drugą stronę na grzbiecie i mu stają jak kogutowi ten grzebień, jak się zdenerwuje. Nie wiem, czy z radości. To jest pies z kontynentu afrykańskiego. Nie wiem, czy on jest dzikim psem, czy nie jest dziki. Tutaj był taki ridgeback, chodził tutaj po parku, ale ludzie byli nieprzyjemni, a koloru przyzwoitego, takiego identycznego jak my wszyscy. Ale co do rozmowy z tymi ludźmi, to byli dzicy jak i ten pies. Nie wiem, czy ridgebacki są dzikie, jakoś tak. To był pierwszy ridgeback, jakiego widziałem w życiu, bo wiedziałem, że takie psy są w Afryce, ale to są psy Zulusów. Tak, Zulusów i jeszcze jakiegoś plemienia. Naomi pochodzi z tego plemienia, ta modelka. Tak, Naomi to jest chyba modelka, czy tak, modelka. Ale jeżeli patrzymy na nich i rozmawiamy z nimi, to oni nie utożsamiają się z tymi Afrykańczykami. Oni uważają, że są Egipcjanami. I prawdopodobnie tak, dlatego że oni mają inne rysy. Są cholernie wysocy, to jest raz, cholernie szczupli. Tak, tamci są wszyscy, no wiecie, mają te wargi, te nosy szerokie, te czoła wypukłe, różnią się bardzo. Zresztą ja kiedyś rozmawiałem tutaj tak z takim księciem, tak, księciem. On miał 3 służących. Słuchajcie, w życiu byście nie odgadli, że to byli służący. W życiu byście nie odgadli. Zawsze byli w czwórkę. Zawsze w czwórkę, gdziekolwiek szli i nie było widać tego, że oni usługują sobie. Nie. Było widać, że po prostu wszystko było bardzo ładnie zakamuflowane, a dowiedzieliśmy się przez to, że oni mieli, w czwórkę byli akurat, na praktykach u mojej mamy. A ponieważ moja mama świetnie mówiła po francusku, oni też po francusku fantastycznie, no więc on się przedstawił i oni też się przedstawili. No i bardzo ładnie, że oni są do pomocy i w gruncie rzeczy moja mama potem z nim rozmawiała tak po cichu, jakby tak, więc on mówi, że po prostu tata zadbał o niego w ten sposób, ponieważ on trochę lenia ma, jako oni mają za zadanie jego nauczyć. Jeżeli on czegoś nie rozumie, to oni muszą mu wytłumaczyć. I oni są jedni z najzdolniejszych z tej Akademii Medycznej, tam gdzieś tam. Nie wiem, czy oni byli z Kinshasy, czy nie, ale byli tam z tych, ale to nie jest taki, jakbyśmy sobie wyobrażali, że on nie jest królem do tej pory. To jest plemienny król, to jest zupełnie co innego, no więc miałem do czynienia z takim. Ale dobrze, zejdziemy z tego tematu, bo to jest temat taki a propos naszej przyjaźni. Przemiły chłopak, jak go pamiętam. Ja nie pamiętam, do której klasy chodziłem, czy do 6 albo do 7. Na pewno nie była to 8 klasa, tylko 6, 7, wtedy jak on nawet był u nas w domu z tą całą trójką. Bardzo wysocy. Słuchajcie, bardzo wysocy. No i co tu ukrywać, bardzo przystojni. Naprawdę bardzo przystojni. I nie było mowy u nich, żeby podrywali jakieś dziewczyny Polki. Nie było mowy o tym. Absolutnie nie. Oni tylko wokół siebie, zamknięci, klan taki, że to się w głowie nie mieści. I to trzeba bardzo szanować.
To trzeba bardzo szanować. Ponoć nie ma mowy, żeby poderwać taką dziewczynę. No, zresztą nie wiem, czy Naomi ma męża, czy też stamtąd ma. Nie znam tej historii i to wy znacie. Jak ktoś tam zna, to niech napisze, no bo to, co ja wiem, to jej ojciec jest jednym z najbardziej bogatych pod względem bydła. Bo tam są takie rzeczy. On nie jest jakimś tam królem, czy tam kimś, tylko, czy tam, bo tam nie wiem, czy tam jeszcze cesarz też jest, albo jakiś szach. Nie, chyba nie, tylko szach to był tylko w Iranie. A tutaj, no, ale to są ludzie, tak. Także musimy to wiedzieć o tym, bo nam się przypisuje tak, że my nie jesteśmy takim krajem, gdzie przytulamy. No przytulamy bardzo. No. Tutaj w Łodzi mamy na cmentarzu tego ciemnoskórego aktora. W Łodzi grał w Teatrze Jaracza, zmarł tutaj jeden z najlepszych wykonawców Szekspira w tamtych czasach. Najlepiej grał tutaj te sztuki. Także no, mamy w tej Łodzi takie podstawy, zresztą, nieważne. Ale teraz ten uran. Uran jest traktowany przez tą grupę tak zwanych ezoteryków jako wolność, jako piękno, jako w ogóle nie będziemy fruwać. Szangala przerośnięta nawet, ci co byli w Szangali, to nawet w życiu by nie uwierzyli, że taką się ma fantazję. Co to jest Szangala? Szangala jest to, bo mogą niektórzy nie wiedzieć, taka kraina, ona znajduje się gdzieś w Tybecie i konkretnie w Szangali jest tak, że maszyny pracują na ludzi. Ale w gruncie rzeczy to też nie jest tak, tylko tam jest według zasady, że to, co chcesz, to masz. I żyjesz tym. I Szangala jest. U nas w Europie jest taki Olimp. Tak mniej więcej tym samym. W chrześcijaństwie jest to raj, chociaż raj jest mniej dostępny, bo nie dla nie wszystkich, a do Szangali można wejść. I Madame Blavatsky to jest pani, która jest Rosjanką, która potem nie wiadomo jakim cudem znalazła się w Anglii. Ja wiem, że ta Madame Blavatsky była z pochodzenia Polką, ale to nie jestem pewien na 100%, ale tak słyszałam od kogoś. I od kogoś nie z kręgów tych ezoterycznych, tylko z tych kręgów hierarchicznych, czy kto do jakiego rodu należy. I możliwe, że tak. I Madame Blavatsky ponoć była w tej Szangali. I nie tylko Madame Blavatsky, bo jeszcze kilku oficerów carskich i jeden z nich, ten, który znalazł się w tym zakonie, gdzie ten zakon twierdzi, że Chrystus tam był i uczył się. I jak wrócił jako już nauczyciel, jako rebę do Palestyny, tak na tym osiołku tam wjechał, to no wiecie, Niedziela Palmowa i to wszystko. No więc to trzeba brać pod uwagę, że teraz, jeżeli ta fantazja idzie w tym kierunku, to ta fantazja jest wyjątkowo niezdrowa i raczej podła. Teraz druga strona naszych ryb. Wymyślono prąd. Ten prąd już od dawna jest w Egipcie i już wiadomo, że ten prąd tam kiedyś był, tylko że ten prąd nigdy nie służył do zabijania człowieka. Ten prąd dopiero od pewnego momentu rozpoczyna zabijanie człowieka, czyli krzesło elektryczne, ale tam nie potrzeba krzesła elektrycznego. Tylko kiedyś ten prąd był taki, że on był tam 120, nie wiem czy pamiętacie, na pewno ci starzy pamiętają jeszcze, bo to było niedawno. Jeszcze za moich czasów były żarówki, które były na 120, tak? I ten prąd kopał tylko. Ale ponieważ się nie opłacał i trzeba było wprowadzić ten 220, najlepiej, żeby właściwie 230, bo w tej chwili już jest 230. Wprowadzano ten prąd właśnie taki bardziej niebezpieczny i ten prąd potrafi zabić.
tamten prąd, no i teraz Stany Zjednoczone mają 120, nie wiem czy do tej pory, ale chyba tak. Większość świata, tego, który dba o człowieka, ma te wszystkie rzeczy, które są nieszkodliwe. Te wszystkie, które są szkodliwe, ma ta cywilizacja. No chociażby macie worki foliowe, które właściwie to, co tutaj pakujemy, to jest wszystko bardzo szkodliwe. W dodatku zwróćcie uwagę, że nie tylko to. Telefon wyjątkowo jest szkodliwy, kiedy był wynaleziony telefon, który absolutnie nie był, był nieszkodliwy. Wszystko, co jest, teraz jeżeli mamy no kubek, garczek, cokolwiek, zwróćcie uwagę, jest taka złota owolutka. Przecież ta złota owolutka jest śmiertelnie niebezpieczna. Macie aluminium, które jest wyjątkowo niebezpieczne. Chrom, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Macie tutaj takie chromowane rzeczy, wszystko to jest przepiękne. Potem następnie, jakbyśmy tutaj zaczęli, ja nie mówię o plastiku ogólnie, że jest bardzo niebezpieczny, bo już tego plastiku mamy w sobie nawet sporą część. I jeszcze bardzo dużo. Im bardziej niebezpieczna rzecz, tym ona jest bardziej nie tyle popularna, co bardziej użytkowa. Dlaczego nie mamy na przykład klamek chociażby złotych czy srebrnych, które by nam zupełnie nie szkodziły? Przy widelce, dlaczego nie mamy widelce? Tylko stworzyliśmy widelce aluminiowe. Więc nie dziwmy się, że w pewnym momencie no, wykołowano coś takiego jak te ostatnie badania genetyczne, znaczy nie genetyczne, tylko te, wiecie, te ostatnie 3 lata, tak? Czyli te wszystkie pomysły farmaceutyczno, tam jakieś, bo to zrobiono sobie wielki eksperyment. No więc ten eksperyment pozbawił nas, tam ileś osób, to jeszcze nie ma jakby punktu, bo dopiero ten punkt będziemy wiedzieć za 20, za 30 lat. Ale swoją drogą także tu Europa pokazała, że im społeczeństwo jest bardziej wykształcone, tym ma mniej dzieci. I od lat 70. Kościół bardzo wrzeszczał, i że populacja maleje. Tutaj się wszyscy śmiali, no bo przyszedł wyż, ja jestem z wyżu, ale ten wyż, mój wyż, nie dał wyżu. Dał wyż, ale to taki wyż, który tak właściwie czkawką się odbił. A ten wyż, który teraz, to da taki wyż, że będziemy chyba no w tym domu małych dzieci już nie ma wcale. Niemowlaków nie ma żadnych. Już w tym domu nie ma. Co prawda wyprowadziły się, to były dwoje dzieci, ale w tej chwili są dzieci, które mają 5 lat. Nie, przepraszam, nie 5 lat, co ja mówię. Te dzieci chodzą do 3. klasy szkoły podstawowej. To są najmniejsze dzieci. Kiedy w tym domu było 15 albo 16 dzieci. To sobie policzcie. I teraz, jeżeli teraz nikogo nie ma, czy tutaj będą dzieci? Ci ludzie, którzy się wprowadzają tutaj, to są młodzi ludzie, ale to nie są ludzie, to są single. I to są single, które albo mają już jedno dziecko, które jest już dorosłe, 18-letnie czy jakieś, to są single, które mają 40, 50 lat, 60, 70. I nie dlatego, że miejsce albo stary dom, czy to, czy tamto. Nie. My tutaj mamy bardzo dobrą lokalizację, jedną z najlepszych w tym mieście, Łodzi. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie, gdzie jest palmiarnia, gdzie jest jak to się nazywa?
Metropolis, tak? Chyba tak. Chociaż nie jestem pewien, czy to tak się nazywa. Czyli dawne zakłady spirytusowe. Jedna z najlepszych w zeszłym roku inwestycji w świecie. Oni dostali złote miejsce za to, czy jakieś tam. No ale to jest właśnie ten uran. I ten uran pokazuje właśnie taką, zobaczcie, z zakładu spirytusowego robi się, przechodzi metamorfozę, no i jest tam oczywiście teatr, są tam restauracje, nie wiem, czy tam jest kino, ja tam szczerze mówiąc nie byłem. Wszyscy moi znajomi byli i ci, którzy przyjeżdżają, a ja tam nie byłem. Wiecie, co im bliżej, tym dalej, tak? Pod latarnią najciemniej, według zasady. Szczerze mówiąc, o tak, ani czasu, ani chęci, bo po co tam pójdę? Co będę oglądał, jak w tym Aqua Zoo też nie byłem i nie wiem, czy pójdę w najbliższym czasie, no bo po co? Co ja będę oglądał? Siedział, żeby mi ryby nad głową i jeszcze za to, krótko mówiąc, dosyć drogo płacił, bo to wcale nie jest takie tanie. No, mimo to, że ja jestem łodzianinem, mam tą kartę łodzianina, mimo to, że tutaj jeszcze mało tego, przecież znam tam w tym zoo bardzo dużo osób, które tam pracują i mógłbym do któregoś, ale nawet nie śmie, no bo po co? Co mam udawać żebraka? Słuchaj, wpuść mnie to. Zresztą była taka sytuacja, że mogłem wejść, bo akurat byłem z chłopakami z kamerą i tam żeśmy kręcili taką scenę dosyć ważną i na terenie zoo nie poszliśmy. Zrobiliśmy swoje i wyszliśmy. Zresztą oni byli bardzo zdziwieni, nie zostaniecie, a po co? Nie, dlatego, że mamy pełno roboty. To jak przyjdziecie, to przypomnijcie. Dobrze, przypomnimy. No bo to było tak, że oni byli sponsorami, znaczy nie byli sponsorami, tylko za to, że mogliśmy na ich terenie, oni byli no zresztą to była taka trochę reklama. No i co z tego? No. Więc to są uraniczne sytuacje, że tutaj robimy przyjaźń, coś za coś, z tego nie korzystamy. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy tą fantazję, która idzie w kierunku na przykład takiego idealizmu. Ale jest też ta groźna część. To którą wybierzemy? Jasne, że wybierzemy tą groźną, bo taka jest nasza natura. Przecież my potrafimy tylko siebie gnębić. To nie jest dlatego, że przepraszam bardzo, bo tak jest. Nie. To jest, kiedy brat zabił brata i zostali tylko potomkowie tego złego, który zabił. My jesteśmy potomkami tego właśnie, który zabił. I cały czas myślimy destruktywnie. To nie jest to, możemy być idealni i tak w tej ideologii będziemy destrukcyjni. Ostatnio oglądałem, nie wiem jak ten chłopak się nawet nazywa, taki z długimi włosami tutaj siedział, ja go po raz pierwszy widziałem dzisiaj właśnie. Jechał kompletnie na wszystkich. Ale dosłownie na każdym człowieku, który wyciągnął, jak to on tutaj zachowywał się, tutaj jechał na... Muszę sobie przypomnieć, bo oglądałem za dużo osób. Bo Lecha Wałęsę, kogo on wyciągnął? Ale nieważne. Z czym się... pana Cejrowskiego. Że pan Cejrowski to matka była jakimś chemikiem, a pracowała w jakimś zakładzie takim, ojciec był tam kimś tam i pracował jako ten, a wsławił się tym, że miał największą ilość płyt jazzowych i potem tam coś i to i tamto. Wiecie, w takim tonie takiego perfidnego prostaka, ale perfidnego prostaka. I to jest właśnie ten uran. To jest takie typowo uraniczne podejście, takie typowo jak były te konsomoły i tak, wiecie, brali kogoś i mu dowalali.
Przecież tak jak mieszkam u Wiktora, on siedział na spotkaniu takim bardzo ważnym partyjnym i było o jego ojcu, Polaku notabene, no, znaczy nie Polaku, bo on był pierwszym pokoleniem w Rosji urodzonym, ten jego ojciec. Jego dziadek był Polakiem, zresztą z Poznania. O bardzo polskim nazwisku, Malinowski. Ja byłem zdziwiony. Ja mówię, dlaczego ty nie jesteś Malinowski? Jak nie jestem? Ja jestem Malinowski. Tylko on już był taki zruszczony. Ja nie pamiętam, jak on się... Malinowska. Ja jakoś tak się nazywał. Ja nie skojarzyłem w ogóle, że to jest Malinowski, że to jest polskie nazwisko, jak on tam, ja mieszkałem u niego. Zresztą oni nie używają nazwisk, oni używają to odciostwo. I on tam mówi, że on jest właśnie, ale zostawmy to. I tutaj ten chłopak opowiadał o Wałęsie też, że on z takiej biednej rodziny, a to tamto o 10, że on tutaj, jego matka wyszła drugi raz za tam jego brata, czy kogoś tam Wałęsy, że on go bardzo nie lubił, że oni się nawet tam takie wyciągał i tą analizę robił tak wstrętną, że po prostu tak. Ja przyglądam się panu Cejrowskiemu od bardzo dawna. Oczywiście, że ma wady, jako ma wady. Mnie te wady nie interesują. Mnie interesuje to, jak człowiek ten myśli i jakie są skutki jego myślenia i czy te skutki, na przykład kiedy on prowadził ten WC Kwadrat, to był dla mnie w ogóle program, którego w ogóle nie oglądałem, bo mnie to nie interesowało w ogóle. Potem już jak byłem astrologiem, no to ten program z tą panią Cejrowską, która jest o rok starsza ode mnie, jeżeli chodzi o szkołę astrologiczną, i ona zrobiła tutaj, Boże, ja powiedziałem pani Cejrowska, nie pani Cejrowska, tylko jak ona się nazywała? Godecka. Pani Godecka. Godecka i przecież moi koledzy wszyscy ją pamiętają, ci, którzy chodzili do szkoły, a przecież do szkoły Tomek był wykładowcą, Jarek Gronet był jej wykładowcą, no, Tomek też był jej wykładowcą, no i profesor Leszek Weres, no i to wszystko tam i ona potem zaczęła błyszczeć jako astrolog, co to nie, a teraz to nawet nie wiem, gdzie ona jest. Zresztą, co tu ukrywać, no ale to nie chodzi o to, tylko ona się tam wygłupiła jako astrolog, zupełnie dla mnie to poniżej krytyki, bo pan Cejrowski pyta się, jaki znak jest, a ona zaczęła tam kombinować sobie, zamiast iść do programu, sprawdzić, w każdej Wikipedii miała jak na tacy, ale to już nie chodzi o to, ja też zrobiłem taką plamę, ale kiedyś, ale jest jedna rzecz, jestem astrologiem, ja nie z wizerunku, tylko z dat. I proszę dokładne daty i wtedy będę mógł panu powiedzieć, zrobić albo pani to. Potrzebuję przede wszystkim dzień urodzenia, miesiąc urodzenia, rok urodzenia, miejsce urodzenia. Coś jeszcze? Chyba starczy. Miejsce czy położenie geograficzne, czy kątowe, miesiąc, gdzie znajduje się Słońce, dzień, w jakiej Dłada sam się, na przykład Słońce się znajduje, no i rok w efemerydach, jak są ustawione planety. Wszystko. Zmęczyłem się. No i teraz mamy tego Urana i teraz zwróćcie uwagę, że ten Uran, przypuśćmy taki redaktorek, czy takie mazidło, wykombinuje sobie coś tam w tej mózgownicy i wyciągnie takiego robaka na zewnątrz, którego nikt jeszcze nie widział, takie jakieś tam coś, którego się nawet nie da czasami zabić, bo to jest tak wstrętne, że człowiek się boi tego dotknąć, bo tylko polać i podpalić, chociaż nie wiadomo, czy to może przeżyje w ogniu. No, przecież są jakieś takie, które z ognia powstają, świetliki chociażby.
I tutaj albo Feniks z popiołów, tak, to już w ogóle paranoja, no. I teraz przypuśćmy, że takie coś, no to jest epoka właśnie wodnika. To jest właśnie epoka wodnika. Ona się musi dopiero ustalić, ona musi przeżyć, ale to sito pierwsze, które będzie. Jak to sito długo może trwać? A może trwać nawet 600 lat. Zwróćcie uwagę, kiedy powstało średniowiecze. Kiedy mamy narodziny Chrystusa, kiedy mamy upadek Rzymu, kiedy mamy potem następnie mamy właśnie okres średniowiecza, upadek, przypuśćmy, tej kultury rzymskiej. Jakiej kultury rzymskiej? Jak słyszę tę kulturę rzymską, faktem, ale ta kultura średniowiecza wcale nie była taka zła. Była powrotem do normalności, do normalnego jedzenia, do wiatraki, młyny, konie, przepiękne to, a co? Ta kultura wyzysku rzymska? To, że było prawo rzymskie? To, że oni właściwie, no co, Rzymianin tylko miał dobrze, a reszta to była parobki. Przecież to oni sobie wszędzie zrobili jakieś te latyfundia, jakieś germaniki, nie germaniki, jakieś tam, w Anglii też tam przecież, no i do tej pory oni są ciemniejsi tam w tym. Nie pamiętam jak ta dzielnica Anglii się nazywa, czy jak to tam się nazywa. Także oni są ciemniejsi, bo oni są potomkami Rzymian. No i co z tego? Przecież my jesteśmy lachami i tutaj my zatraciliśmy to, że zatraciliśmy. Nie hołdujemy temu, bo żaden historyk nie chce mu się nauczyć, ilu było króli, woli od Mieszka I przebiec i tłuc dzieci, a już tamtych to jakby jemu wtłuc, to on by nawet 4 nie wymienił, chyba tylko Piast, któryś tam Piaskołodzie i by mu się zatkało to na tym wszystkim, a przecież ich było 50, 60, a nawet tą książkę mam i muszę, znaczy czy nauczyć się tego, to nawet mnie się nie chce, bo wolałbym tych biblijnych po kolei nauczyć się, który ile żył tam. Jeden żył 800, 600, 700, tam któryś tam, jakiś tam od Adama, które tam kiedyś miałem. No i w tamtych czasach żyło się tak długo. Później się to zdegenerowało. Dlaczego? Dlatego, że był chów wsobny, tak? Także brat z siostrą, siostra z bratem, bo nie było z kim. No i potem porobiło się tak, że tylko 60 lat to już był starzec. No przecież popatrzmy sobie na zdjęcia, to przecież i tam rzadko kto miał 54 lata, jak 54 lata to wygląda jak stara sardynka wyjęta z puszki. Przecież ja już się zbliżam do takiego tego, a moi koledzy, niektórzy wyglądają jak po liftingach, naciągnięte skóry, porobione włosy, kręcone. Nie wiem skąd oni wzięli te włosy, czy tam bardziej z dołu, czy bardziej z góry, nie wiem, bo to czasami takie wyglądają, no, tak, jakieś takie wary wyciągnięte, nie wiem co oni tam robią tymi warami, no, nie wiem, to wygląda troszeczkę pazernie. Jak widzę tych moich kolegów takich, to wiecie, tak przechodzę na drugą ulicę, bo boję się, że mnie rozpozna i jeszcze będzie chciał się ze mną na niedźwiedzia. Nie, no nie, a jak Gierek z tym obrzydłym karpiem. Ale nie karpiel ten, wiecie, z Zakopanego, tylko ten z Moskwy, co chodził z tym z wózkiem, a za nim ciągnięto nerkę. Tak? Jak to się nazywa? Ten aparat do przetaczania moczu? Wiecie, o co chodzi. Jak możecie, to napiszcie, to będzie bardzo wesoło, bo przynajmniej się pośmiejemy wszyscy. No i to mniej więcej to jest epoka wodnika. No więc jeżeli ktoś mi idealizuje tą epokę wodnika, ja się zgadzam, że za
300 lat, za 500 lat ta epoka będzie dużo bardziej sprzyjająca nam, człowiekowi, i doprowadzi do duchowego rozwoju, bo doprowadzi do duchowego, bo w tej chwili już jest duchowy rozwój ogromny. Czy ta sztuczna inteligencja jest to w pewnym sensie duchowość, tak? Jeżeli tylko doprowadzimy ją do jakiegoś takiego, żeby ona rozpoczęła myślenie, to ona i tak będzie prowadzić do duchowości, do nieśmiertelności. Czy nieśmiertelność możemy uzyskać? To jest tylko krok. To jest tylko parę centymetrów. Już wiadomo o tym, że niektóre organy żyją i długo mogą żyć. No więc tylko konserwacja tych organów. Co potrzeba? No przecież są żyjątka nieśmiertelne. W gruncie rzeczy taki żółw ile żyje tam? Przecież jeden to Napoleona jeszcze pamiętał. A tam są jeszcze jakieś inne. I tutaj nie ma problemu w tym, czy my możemy się stać nieśmiertelni. Nie. To nie ma możliwości takiej, ale przypuśćmy te prosty rachunek. Ile zodiak ma znaków? Każdy po 30 lat. 30 lat i jest progresywne słońce przez znak. 30 razy 12. Ile to jest? Proste. Tyle możemy żyć. Czy możemy więcej? Prawdopodobnie tak. I czy to jest naturalne? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia biblijnego i patrzymy z punktu widzenia Akaszy, z punktu widzenia Księg Wed, to tak. Nie ma jakiegoś takiego przedziału wiekowego, że mamy nie mieć. W dodatku mamy takie miejsca jak Gruzja, czy tam jeszcze gdzieś, gdzie jak się pytać, czy masz dziadka? Mam dziadka. No dziadek tutaj siedzi. Idą do tego dziadka, a ty masz ojca? Tak, ojciec tam dalej siedzi. To ile on ma lat? A 140, czy 130, czy tam 100. I tam jak rozmawiacie, teraz, jeżeli patrzymy z kolei z punktu widzenia Indii, i to nie jest sprawdzone, ale przynajmniej mój kolega, jak był w Indiach, opowiadał, że on był na tym święcie jakimś, który tam co ileś lat jest, co 100 ileś lat, i oni tam z tego Tybetu, z gór zeszli, to oni ponoć mieli po 300 ileś lat. Czy to prawda? No ale są tam w tym Jałtaju, czy jeszcze gdzieś jacyś mnichowie, którzy zasnęli, a dotyka się i oni są ciepli. I czy oni się mogą obudzić? No, niektórzy lekarze, jak to sprawdzili i zobaczyli, że ten cały organizm go prześwietlili, czy tam sprawdzili, okazuje się, że faktycznie on jest w jakiejś hibernacji wewnętrznej. No więc coś jest. Co on jadł za grzybki, tego nie wiemy, no ale jeżeli jadł jakieś grzybki, a dzisiaj okazuje się, że grzyby są najlepiej skomunikowane ze wszystkiego, i jeżeli my możemy nawiązać z grzybami jakiś kontakt i ten kontakt możemy rozwinąć i ujarzmimy te grzyby, bo tak ujarzmiliśmy tam ileś tysięcy lat temu ogień, no to ujarzmiliśmy wodę i wiatr, no to dopiero w średniowieczu, no to nie było tak dawno. To było parę dni temu. W tej chwili korzystamy znowu jak głupki średniowiecznego tego i chcemy otrzymywać nie mąkę dlatego, tylko jakiś prąd, który dopiero do czegoś, właściwie nie wiadomo do czego, i te wiatraki nie są ekologiczne, bo tamte to były stawiane na jakichś rzekach, robione groble, tam były rybki, tam były jakieś bobry, których bardzo nie lubią niektórzy chcieli nawet te bobrowiska tam strzelać, to tam, to, że zalewają, że to tam, o 10. I to nawet mądrzy ludzie na stanowiskach, tak, dokształceni naprawdę do perfekcji. Z biologii oni chodzili do toalety i palili szlugi chyba, bo tak to trzeba by było tak nazwać. Chyba tak się nazywają papierosy, szlugi, no nie?
chyba dobrze pamiętam z filmu, bo ja paliłem papierosy, ja bardzo wcześnie paliłem papierosy, miałem 2 lata, jak już paliłem papierosy, tak. A, moja mama, ponieważ mój ojciec zawsze nigdy nie rzucał papierosów, to były takie czasy. No i ja oczywiście jakiegoś peta dorwałem, trzymając tego peta w palcach i mamę za rączkę i wszyscy się tak patrzyli, a ja z tym petem maszerowałem taki dumny. Także mam praktykę palenia papierosów bardzo długą, naprawdę bardzo długą, od 2 roku życia. Co prawda pierwsze papierosy z chłopakami chyba w 5. klasie. Chyba w 5. Pamiętam, że miałem, na pewno nie pamiętacie, takie belwedery, takie płaskie, syrenki. O, teraz tutaj szare komórki wam teraz skaczą. Co to były za papierosy? Potem jeszcze były, ja nie mówię o Giewontach, bo to żaden papieros, to były takie, ale były mewki. I tam jeszcze jakieś takie było. Tych papierosów naprawdę było dużo. Ja je wszystkie miałem. Nawet gdzieś mam takie pudełko jeszcze po tych papierosach, tylko musiałbym dobrze poszukać, takie plastikowe, i w tym papierosy były różne papierosy. Ale to nie chodzi o to, tylko tych papierosów, ponieważ wiecie, jak to wojny się wszyscy bali, moja babcia w pewnym momencie kupiła ale przeogromne pudło, mniej więcej takie jak tapczan, wyobraźcie sobie, pełne papierosów, różnych, bo się bała wojny, bo za papierosy można było, nie pamiętam, w którym to było roku, 59, 60, i te papierosy sobie leżały. No więc potem już mój ojciec jakoś tak, no nie dotykano się do tych papierosów, bo to był żelazny zapas. Zresztą taki żelazny zapas też był takie ogromne pudło zapałek. No i było ogromne pudło, taki karton też mydła. No i mąki, to były takie 4 czy 5 worków takich. Nie wiem po ile, mnie się wydaje, że chyba po 100 kilo tej mąki, i to wszystko było, mieliśmy taki, tam gdzie był właśnie ten fortepian, to te 2 pianina, to tam był też była taka, no powiedzmy, że szafa ogromna. Nie gdańska, nie, taka szafa, ale 4-drzwiowa, i tam to było wszystko tak poukładane, poupychane tam w tym babcinym pokoju. Także tam interesująco było. No i właśnie dlatego nie lubię moli, ale nie, tam nie było moli. Tam śmierdziało naftaliną, znaczy wszędzie śmierdziało naftaliną. Wtedy były takie czasy. Jak oglądacie Krzyżaków, to tam ten śnieg to właśnie jest naftalina. Nawet do lasu wożono tej naftaliny grubo i ona udawała śnieg. To tak ku potomności, jak się robiło śnieg w dawnych czasach. No i macie właśnie tego urana. Macie tego urana, tylko musicie go sobie przekształcić, zobaczyć, jak to jest. Tylko zawsze wybierzcie tą groźniejszą stronę, ta, która nie to, że wam nie odpowiada, tylko ta destrukcyjna według logiki. Nie ta łatwiejsza. Ta łatwiejsza też może być, bo jeżeli teraz mamy w założeniu gotować ziarno, czy mielić ziarno, oczywiście, że będziemy mielić ziarno, bo tak nas nauczono. Tylko w czym będziemy mielić? Czy będziemy mielić w maszynce do mielenia mięsa, czy będziemy w maszynce elektrycznej? Ponieważ jesteśmy leniwi i wolimy wydać dużo pieniędzy i po co nam mięśniowo, no więc będziemy dążyć do tej maszynki takiej elektrycznej. Jeżeli teraz zmielimy w tej maszynce elektrycznej, to będziemy szukać, czy czasami nie ma piachu, żebyśmy nie mieli zgryzu jakiegoś takiego, że nie będziemy mieć zębów w ogóle, tylko tak jak Egipcjanie, czy tam jeszcze jacyś inni, czy ludy pierwotne, tak, które zębami
No, Eskimosi na przykład, czy te Finowie, czy którzy zmiękczali zębami skóry, no to przecież też te zgryzy mieli, te zęby mieli zmiażdżone strasznie, dlatego że ciągle używali tych zębów. Ale tu teraz, jeżeli patrzymy na to, no to faktycznie tak, ale jeżeli będziemy patrzeć to ekologicznie, będziemy patrzeć na to poprzez jakąś wiedzę, to faktycznie do tej duchowości wodnika możemy dojść. Teraz jaka jest ta duchowość? No jeżeli teraz spojrzymy na Olimp, który Olimp to jest dziadostwo, a nie żadna duchowość, bo tam tylko ganiali tam w zależności za którą, czy ganiano za Wenus, która raz z Merkurym, raz z Marsem, albo jeszcze tam jeszcze jakimś innym cwaniakiem tam i coś tam się rodziło, to bardziej byśmy mogli wejść w Akaszę i zobaczyć Wakaszy, czyli w księgach Wed, ale tak, żebyśmy mogli jeszcze w jakichś innych sytuacjach poszukać tej duchowej strony, bo ta duchowa strona jeszcze chyba dla nas nie jest tak za bardzo znana. Jedną rzecz, że na pewno w tej chwili, że mamy 15% umysłu, najwięcej, który faktycznie pracuje, jak dojdziemy do 50, no to będzie cud. I te 50, jeżeli dojdziemy do tego 50, bo nie wierzę, żebyśmy 100% zajęli umysłu, że 100% wykorzystujemy, bo wtedy już dojdziemy do tego, że będziemy na wzór i podobieństwo tego, który nas stworzył, ale te 50%, jeżeli uzyskamy, to już jest całkiem nieźle, bo wtedy będziemy mogli prawdopodobnie jak Copperfield przechodzić przez ściany, będziemy mogli robić różne rzeczy, bo to są fizyka, to jest zwykła fizyka, więc jeżeli tą fizykę podejmiemy i dlatego to AI, ta sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc, że my nie będziemy musieli się uczyć. Będziemy mogli wykorzystywać po prostu. Ona już będzie jakby za nas myśleć i przygotowywać nam ten teren. Tylko czy to będzie to urządzenie, czy to będzie jeszcze jakieś inne urządzenie, czy teraz, jeżeli patrzymy na to wszczepianie w mózg, czy tam coś, jak niektórzy tam, że będziemy to bzdura na kółkach, mamy ten mózg, tak możemy przez ćwiczenia różne pokazać, przez odpowiednią edukację, a nie uczenie 2 dodać 2 to jest chyba 4. No więc chyba, a jak się uprze jakiś matematyk, to zrobi dowód, że 2 dodać 2, wała, zupełnie ile. A jak już nie daj Bóg się dorwie bankowiec, to jeszcze procenty nam odejmie i zostanie nam 1. No więc to jest po prostu albo jakiś tam komornik, albo tam jeszcze ktoś, no to wiecie. To wszystko to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest te osoby odpadają z tej epoki. Te zawody odpadają z tej epoki, bo to jest jeżeli ta epoka przyjdzie, to ta epoka musi być epoką, trzeba brać pod uwagę, że to jest epoka pierwotna. Czy pierwotne cechy wodnika, czy my je znamy? No to dobrze, ile znacie wodników i ile znacie, czym oni są podobni do siebie. Jeżeli znacie 30 wodników, to jesteście dobrzy i tych 30 jest identyczny? Siedzą i tak wszyscy w tym samym momencie zapisują na kartkach? Albo wszyscy drapią się po głowie w tym samym momencie, czy każdy robi co innego? Jeżeli robi co innego, czy wykonują te same czynności? Czy wszyscy są szewcami, czy wszyscy są, przypuśćmy, kominiarzami? No, zwróćcie uwagę, jakie zawody wykonują, jakie rzeczy, jakie czynności, mniej więcej jak się ubierają. Czy identycznie się ubierają wszyscy? No więc jeżeli teraz w założeniu powiecie, że tak, macie akurat, bo cała rodzina wodników i wszystkie wodniki chodzą identycznie, bo mają ciągle tylko ten sam
mundurek i jeden przychodzi, zakłada ten mundurek i wychodzi na zewnątrz, no więc na pewno będą identycznie wyglądać wszyscy, tylko ten jeden będzie miał za długie rękawy, ten drugi będzie miał przykrótkie spodenki, takie będzie wyglądał troszeczkę jakby na wakacje jechał i będzie tak nawet wesoło. No więc to tak, to się zgodzę, że to są wszystko wodniki, bo czekają solidarnie na te same gacie. Czyli dokładnie tak jak pan Szwab chce, wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, wszyscy jesteśmy idealni, nic nie chcemy i się cieszymy ze wszystkiego, co dostaniemy, czy zapukają do nas, mundurek nam przyniosą, my wskoczymy w ten mundurek, jak go ubrudzimy, bo może tak się stać, że po prostu zjedliśmy coś nieświeżego i to dostaliśmy tak zwanej obstrukcji, no i wtedy może być kara, bo 2 dni musimy czekać, aż nasz mundurek wypiorą, a za to nie dostaniemy przez 2 dni na przykład programu typu rozrywka. Czyli 2 punkciki, które będą tak, jak wiecie, jak w Mongolii wtedy wszyscy patrzą się w tej Mongolii, biegną jakieś takie punkty, piksele w jedną stronę i ci Mongołowie wszyscy hurra, w drugą stronę nagle potem nagle lecą znowu te piksele hurra, potem lecą w tą stronę potem i nagle brzask, hurra, bo oni wiedzieli, że skąd oni wiedzieli po tych pikselach, że wygrali. No to tak, jak was taka rozrywka interesuje, to zapraszam za 500 lat w państwie pana Szwaba. Świetna rozrywka. Idealny wodnik, słuchajcie, stricte najlepszy wodnik, jaki sobie wyobraźnia wasza mogła wymyśleć. Jeżeli bym teraz ktokolwiek nie powie, że słuchaj, to będzie taki ideał, bo będzie to, będzie tam, to będzie to, niech sobie kupi papier toaletowy szmerglowy i się nim, to wtedy zobaczymy, czy obejrzy to miejsce, które sobie pokaleczył. I nic więcej. Nie ma sensu w ogóle dyskutować na takie tematy, więc jeżeli ktoś mówi mi, nie, że era wodnika to taka idealna, to tamto chodzi. Duchowa to ona jest, ale musimy dotrzeć do tej duchowości. Do tej duchowości mamy bardzo daleko. Bardzo daleko. Jeżeli w tej chwili będzie taka pani minister edukacji, która jest, to duchowość może przejść bokiem. Chyba że Gamonia wyhodujemy, pospolitego Polaka, będzie Gamoniem, to wtedy duchowość będzie miał na wysokości pana Szwaba. Tak, to będzie akurat idealnie pan Szwab. Będzie ideologia pana Szwaba jest idealna. I to będzie wszystko. Czy on będzie coś rozumiał? Oprócz tego, że jak zje mu się odbije, to znaczy, że jest najedzony i do czynności, no taki jak zostanie przyuczony, może do niczego. Bo za niego będą maszyny pracować za kaszę. Bo sobie tak wymyślił. Na pewno nie będzie to Neandertalczyk, bo tamten chociaż myślał, jak rysował, to nie używał żadnego kadzidła, bo nie jest zamalowana. I narzędzia miał całkiem przyzwoite. No więc ktoś tutaj lekko przesadza, jeżeli chodzi o tą epokę. I jeszcze jedna rzecz, że musimy pojąć, że to, co budujemy, czyli zbudujemy jakieś naczynie, to naczynie nie może szkodzić drugiemu człowiekowi. Tylko nie według zasady tych szwedzkich, norweskich, tamto, że idealny Volvo albo idealne to. Nie. I to nie jest tak, że mogę ten kubek zjeść. To też nie jest to. Tylko jeżeli ten kubek zrobię, to on musi spełnić swoją rolę.
I on nie ma być ze stali ciężkiej czy coś, tylko on pod żadnym względem nie może grozić drugiemu człowiekowi ani żadnemu, nawet temu, który go wykonał. I to jest umiejętność dosyć, to akurat jest porcelana czy tam coś tam, ja nie wiem, nieważne, ale żeby nie było tych wzorów ze złotkiem, z tych ozdobień, to nie znaczy, że on nie ma być zdobiony. To nie chodzi o to, to chodzi tylko o to, żeby ten kubek był po prostu i w dodatku, czy on ma być zniszczalny? Tak, on może być zniszczalny, tylko ekologicznie, czyli można z niego przerobić, czyli jego mogę potłuc i wsadzić go jako do doniczki, jak keramzyt czy coś takiego. Też właśnie, no keramzyt jest takim, przecież to jest to samo, tylko w innej formie, ale w założeniu. I to jest to, a nie tak mam to, że to jest tworzywo sztuczne i właściwie to tworzywo, no też mogę zutylizować i otworzyć i zrobić nawet z tego bluzeczkę, ale to nie chodzi o to, to wcale nie jest to. To wcale nie chodzi o takie rzeczy. Chodzi o zupełnie inne rzeczy. Patrzę, że tutaj bardziej grzeje. O, nawet nie wiedziałem, że z tej strony bardziej grzeje. Czy muszę to. Także tak to wygląda. Także musimy się zastanowić nad pewnymi rzeczami, które są przed nami. Musimy się zastanowić nad tym wszystkim, jak to będzie wyglądać. Ja przeczytam, co wy tutaj napisaliście. Ależ oczywiście, słuchaj, ja nie jesteś na tych programach od dawna, ale ja zresztą nie chwalę się tym, bo dopiero w setce, wiesz, nade mną się pastwiono. Ćwiczenia przeszedłem jako dziecko w instytucie, czyli taka druga moja szkoła. I wiesz, powiem ci, że mnie to bardzo dużo dało. I dzisiaj patrzę na te dzieci autystyczne, to co robi Kennedy, tak? To co Kennedy'ego szlak trafia, bo on chce właśnie dowiedzieć się to i dlaczego te dzieci przestały myśleć. Wiesz, te autystyczne, nie tylko autystyczne, te wszystkie podszczepionkowe, to jest mnóstwo tego. Przecież nawet ja nie znam wszystkich, nie jestem lekarzem. Także tutaj tych wszystkich kłopotów. I teraz zwróć uwagę na to, że tutaj trzeba najbardziej, a ćwiczeniami umysłowymi, oczywiście, że tak, to bardzo dobrze, że napisałaś, to bardzo, bardzo się cieszę, że ja akurat tego jakoś tak tego. Nie wiem, czy to ten, bo wiem, że największe, znaczy, czy największe. Oglądałem kiedyś z nim program i nie miałem do czynienia, ale miałem z dzieckiem, które było u niego, u tego profesora w Izraelu, więc on po prostu potrafił pewne funkcje umysłu przenieść na drugą stronę. Wiesz, po operacjach, po jakichś sytuacjach takich, gdzie mózg został w jakiś sposób zniwelowany, przenieść na drugą półkulę, a ponieważ półkule są macierzyste, czyli są bardzo podobne do siebie i wiemy, która część półkuli odpowiada i które są tak zwane puste i możemy je przenieść, te funkcje, to jest dosyć interesujące. I tutaj ja akurat nie znam tych metod, które ten twój tutaj. Ja nie wiem, jeżeli to jest jakaś książka, to cię proszę, weź wpisz mi ten tytuł, ale w jakiś film normalny, nie tutaj, bo przykro mi, ale to wszystko ginie. Ja nie potrafię jeszcze zatrzymać tych tekstów, które wy tutaj wypisujecie. I to jest, dla mnie jest to bardzo smutne, bo bardzo bym chciał wejść czasami w te teksty, bo czasami coś piszecie bardzo wartościowego, no właśnie tak teraz napisałaś i ja nie wiem, czy to ty, bo to jest Ma. No więc jeżeli Ma, to bardzo wielkie dzięki.
Ja spróbuję to jakoś. No 1874, no ale wiesz, to był moment, kiedy psychologia rozpoczęła swoją, właściwie nie psychologia, tylko biologia umysłu. Wtedy, bo to był taki bunt troszeczkę społeczny. Za wszelką cenę chciało się ratować życie. Więc Koch, potem następnie chodzi mi o szczepionki. Gruźlica, nie gruźlica, potem wścieklizna i wiesz, i ratowano przecież car uratował chłopca, biednego chłopca, którego pogryzł pies. I ta szczepionka wścieklizny. Jeszcze mnóstwo różnych rzeczy odkryto wtedy i wtedy to była jednak, trzeba przyznać, że bardzo dobry czas, czego nie ma współcześnie. Niby jest ta Nagroda Nobla, ale to taka, wiesz, no w literaturze to wiemy, kto dostaje teraz tą literacką. To jest w ogóle już. Nie wchodźmy tutaj w te, ale w te działania, które. Bo można by było powiedzieć, tak do mnie kolega powiedział, wiesz, astrologia to już się skończyła, już tam nic nie ma do zrobienia. Ja w tej chwili, no tak krótko mówiąc, ja nie jestem przygotowany do tego, żeby znaleźć Joszuę i pójść i gwiazdę, jakąś gwiazdeczki się ustawią, na przykład jakaś gwiazda tam, nazwijmy to betlejemska i sobie pójdę i spotkam dwóch moich kolegów i tak w trójkę będziemy szli i jeszcze przyjdziemy do jakiegoś takiego blokowiska i w tym blokowisku przypuśćmy na 9. piętrze przy wsypie będzie jakaś dziewczynka rodzić dziecko i my się pokłonimy i to będzie przyszły przywódca i właśnie ten wodnik, przypuśćmy. No nie jestem przygotowany na to. Jestem przygotowany na ten kosmogram. Tutaj go mogę omówić i spokojnie. Na ogół nie mogę nie powiedzieć, że się nie mylę, bo się mylę. Oczywiście, jak każdy z nas, bo jesteśmy omylni przez tego naszego przodka, łobuza, o którym mówiłem i wielokrotnie, czy będę się chwalił, czy jestem dobry. Jakoś zapraszają mnie ciągle w te same miejsca i to są takie miejsca dosyć poważne, więc uważam, że tak. I wychwalają mnie ponad niebiosa. No i ta moja publiczność, która tutaj jest, już jest przynajmniej od 14 lat, cały czas ze mną tutaj. I bardzo się cieszę, że jest, bo w gruncie rzeczy ja nie mam tak wiele, wiesz, takich subskrypcji, takich idealnych, że po 200, 300 osób. Nie. Ja mam 1, 2, 3 w tygodniu i ja się cieszę z tego. I te osoby mam kontakt z nimi na cały czas i mimo to, że oni są te 12 czy 13 lat, są cały czas. I mam z nimi kontakt taki telefoniczny. Tutaj sporo mam tych osób, naprawdę sporo. Ja mam zasadę, ja nie dzwonię. Wy dzwonicie do mnie. Dlaczego? Dlatego, że to było w Kołobrzegu. Była taka sytuacja, że taka dziewczyna sprzedawała tam takie pierdoły różne i między innymi miała obrączkę ze znakami zodiaku. Ja nie wiem, gdzieś ją mam i ona mi pękła w ogóle ta obrączka. Właściwie taki sygnecik. Ponieważ już się coś i niecoś wiedziałem na ten temat, to było jeszcze przed 1900. Pisało się, nie 2000, tylko 1900. Ja wtedy wiele wiedziałem, oczywiście, że z astrologii bardzo dużo. I to był ten jarmark solny, czy coś takiego.
To i ona tak powiedziała: „Wie pan to", bo ja tak mówię, szukam tutaj ta obrączka, o wszystkie mam tutaj Neptuna, mam tutaj to, ona mówi: „Tak, a gdzie pan to widzi?" A ja mówię: „No tutaj". A to nawet nie wiedziałam, a to jest, ja mówię, panteon, zodiaka, władców, poszczególnych znaków. A oto chciałabym, żeby pan mi powiedział cokolwiek. No i ja dobrze, za 3 dni przyjechałem właśnie też do Kołobrzegu, przyszedłem, właściwie plażą sobie przyszedłem i poszedłem do niej. Co pan sobie wyobraża, że pan mi będzie zajmował czas, to tamto, o 10? Tak mnie zjechała, tak popatrzyłem na nią, tutaj była chętna, młoda dziewczyna, tak pomyślałem sobie, albo nienormalna, albo ja jestem nienormalny. Wróciłem do domu, usiadłem z moim przyjacielem i tak mówię: „Wiesz co, ta dziewczyna, co kupiłem ten sygnecik", a on mówi: „No widzisz, no, ty chcesz jej powiedzieć jej to, co ty się uczysz, za co płacisz, tracisz czas na to, żeby ładnie przekazać jej, a ona to ignoruje. No widzisz, to taka wiedza jest, ale moja jest identyczna". On jest lekarzem dzisiaj, Krzysztof. I to mnie bardzo zdziwiło. To nie był jeszcze moment, tylko był taki moment, że robiłem komuś kosmogram, kobiecie. Mnie zastanawiało, dlaczego ona niektóre rzeczy chce wiedzieć, niektóre nie. I ponieważ ja się nie douczyłem pewnych rzeczy tego kosmogramu i powiedziałem: „Wie pani co, to się umówimy na jakiś dzień, ja do pani zadzwonię, to pani przyjedzie do mnie w Warszawie, dokładnie do mojego tego miejsca, gdzie to jeszcze nie była Poznańska, to ja wynajmowałem takie pomieszczenie. Jaka to była ulica? To było niedaleko Nowolipek, ale to jest Złota? Nie, to nie była Złota. Albo Złota? Tam jak się szło do dworca, to przechodziło się koło Mennicy. Ale nieważne, tam mieszka, znaczy ja nie wynajmowałem tego, to było mojej przyjaciółki Wróżki lokal. No i zadzwoniłem, że ja będę, a ta na mnie z pyskiem, jakim, przepraszam za słowo, ale dosłownie, jakim prawem ja dzwonię do niej, to tamto, informuję ją, że to, co to ją obchodzi. Popatrzyłem, posłuchałem tego. Mówię: „Nienormalna, przecież żeśmy się umawiali, że jak będę, to zadzwonię, że już jestem przygotowany". I od tego momentu powiedziałem: koniec, do nikogo nie dzwonię, żeby, jak to się mówi, skały, wiecie co robiły, to nie ma mowy. Coś mnie tutaj, nie wiem, czy na katar, czy coś, tam jest tak jakoś, także miejmy nadzieję, że nie na katar. I słuchajcie, po prostu od tego momentu rzadko kiedy dzwonię, na ogół proszę, czy mogę zadzwonić, jeżeli tak, dzisiaj się umawiałem i mówię: „Czy ja mogę zadzwonić? Proszę bardzo, zadzwonić". No to proszę. Już szybciej wysyłam SMS-a, żeby ta osoba do mnie oddzwoniła, bo tak, nie pamiętam, ktoś do mnie pierwszy raz w życiu wysłał SMS-a: „Przepraszam, panie Ryszardzie, czy ja mogę przedzwonić do pana w takiej godzinie? Proszę mi odpowiedzieć tak lub nie". Ja napisałem tak. No więc w porządku, bo tak, no. I byłem zdziwiony, że ta osoba, bo ja na ogół odbieram telefony. To w tej chwili nie za bardzo, znaczy nie odbieram telefony, tylko mam te godziny, dlatego że jak teraz mam program, no to no, ale też nie dzwonicie. Mimo że telefon jest podany. Także tak jest. Także tutaj i wcale się nie dziwię, że wiesz, że ta osoba się urodziła w takim późnym wieku, znaczy w tamtych czasach, bo w tamtych czasach i mało tego, przecież moja babcia jest mniej więcej w tamtych latach rodzona,
Słuchaj, wtedy nauczyciele mieli testy na poziom ich, na inteligencję, mieli testy, każdy nauczyciel. Czy we Francji, na Sorbonę były egzaminy były, sprawdzian poziom wiesz, kultury, jak to się mówi. No nie było tak, że sobie mogłeś przyjść, czy do szkoły na przykład. Do szkoły, jak się szło do szkoły, mało tego, że mało tego, że na przykład w rzemiośle, to trzeba było zapłacić za to. Bardzo często było tak, że trzeba było zapłacić. Jeżeli to była praktyka, na przykład tak farmaceuta czy lekarz musiał wykupić sobie miejsce u jakiegoś lekarza, czyli zapłacić za tak zwaną tą kartotekę, czy tą poradnię całą, którą to przejmował. I musiał wykupić to. No, dzisiaj tak jest u notariuszy. Notariusz jak odchodzi na emeryturę, przekazuje następnemu notariuszowi i on to kupuje. Tak jest, no więc w niektórych zawodach jest, tak, jeszcze jest. Także tak to nie wiem, czy to jest prawda, ale przynajmniej tak zrozumiałem kiedyś od mojego kolegi notariusza, że on kupił praktykę. O, tak to się nazywa, że kupiłem praktykę. No więc ty prawdopodobnie, bo tam na ileś notariuszy może być jeden notariusz. Także to nie jest tak, że on sobie kończy studia i wymyśli sobie, że jest notariusz. Nie, nie jest tak. Także no i jeszcze, tak jak mówię, w niektórych zawodach tak jest. Także to nie jest tak, że to jest złe. I tak powinno być, no. Przede wszystkim poziom trzymany, bo kultura odchodzi, a jeżeli patrzymy na epokę wodnika, ona na pewno będzie, no teraz w tym okresie, no to widzicie, co się dzieje. To jest po prostu już świat nie schodzi na dno, bo to nie jest prawda, że schodzi na dno. No widzicie, ja bardzo się cieszę, że mamy tutaj, ja wiem, że stanę się niepopularny, od razu tutaj niektórzy dostaną szału, że ja tak preferuję, ale preferuję pana prezydenta Trumpa bardzo, bo bardzo mnie się podobało, jak pan prezydent Putin podskoczył, a on mu wysłał 2 cygara podwodne. Spróbuj. I już się od razu ucichło. I to jest to. Jak Erdogan tam zaczął podskakiwać, to się Turcja zaczęła. No, wiecie co. Mówiła o tym ta rumuńska. Wracam do początku naszej rozmowy. Tutaj te osoby, które chcą mnie przesłuchają tą moją tutaj poziom. Ja nie wiem, czy można, czy nie można, bo ja mogę, ale czy wy możecie, ja tego nie wiem. Nie wiem zupełnie. Słuchajcie, ja już będę uciekał, bo jest 37, już długo, także do jutra. Czy jutro podejmę ten sam temat? Nie wiem, czy nie. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Bardzo dziękuję tej tutaj osobie. Ma. Tutaj jeszcze coś. Tak, wiesz co, 90% mojej pracy jest przez telefon. Tak, 90%, dlatego że wiesz, po pierwsze tak, dla ciebie jest lepiej, bo sobie robimy to przez telefon. Oczywiście, jak chcesz, to się możemy spotkać, ale to nic nie da. Oczywiście najchętniej to zrobię, najchętniej, bo tak robię w tej chwili, że robię na telefon, no bo jak ktoś jest ze Szczecina albo gdzieś tam, wiesz, z Nowego Jorku, albo jeszcze tam jakieś, no i tam musimy się umawiać na jakąś godzinę i to robię. A dlaczego? Zaraz ci powiem dlaczego. Dlatego, że to długo trwa. Kosmogram naprawdę długo trwa. Dlaczego? Dlatego, że tak wolę, bo zaraz ci powiem. Kiedyś robiłem i kosmogram trwa mniej więcej, taki porządny kosmogram trwa 6, 7 do 10, a czasami nawet do 15 godzin. Jeżeli bardzo porządny, to nawet 3 dni potrafi trwać. No więc ja to wolę sobie przenieść na 2-godzinne takie sesje, wiesz. 2 godziny dla mnie jest to żadne obciążenie, bo ja się tego nauczę. Teraz zależy, co potrzeba.
Ja na ogół wolę doradztwo prowadzić, jak prowadzić kosmogramy, bo po co ci ten kosmogram? No więc właśnie to jest taka sytuacja, więc wiesz, tutaj wolę i musisz spełnić pewne warunki, które ja potrzebuję. Jeżeli spełnisz te warunki, które ja potrzebuję, to wtedy przystępujemy do pracy. No i to jest wszystko. Ja odchodzę od tych kosmogramów. Wiesz, w tej chwili, jeżeli tutaj będę prowadził, tutaj w offsetce, bo będę prowadził, to będę prowadził takie krótkie kosmogramy, wiesz, tam takie przypuśćmy na 2 lata czy na 1,5 roku. I to z umówionymi osobami, wiesz, tak, żeby nie było wiadomo, kto to jest. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby nie było widać tej metryczki, czy dzień, daty urodzenia, tylko to. Bo niektórzy lubią, żeby być w szkiełku, wiesz, żeby było ich słychać. Przecież ja miałem programy przez sporo lat i osoba do mnie dzwoniła tak: „Czy a pan gdzie pan w przyszłym tygodniu?” Ja mówię: „Nie, nie, w przyszłym tygodniu to ja nie będę miał programu, bo kto inny ma program”. „Oj, to szkoda, bo ja się spóźniłam do pana programu”. „To proszę teraz”. „Nie, nie, za rok”. No, przepraszam, jak za rok. Przecież proszę, w tej chwili jestem w domu, mogę zrobić. Proszę, zrobimy to samo. Nie, ona musi, żeby, wiesz. No są takie osoby. I dlatego też, wiesz, będę miał tutaj w tej tutaj czy na YouTubie, czy na Facebooku, jeszcze zobaczymy, bo to wszystko się rozgrywa. Offsetka już jest. To już jest zwycięstwo moje, że jest telefon, możesz dzwonić, możemy tutaj i będzie taki program. Prawdopodobnie będzie, bo Facebook jest chyba bardziej obłożony niż YouTube. Zobaczymy. Może możliwe, że tak będziemy częściowo na Facebooku, częściowo na YouTubie, może jeszcze gdzieś na tym eBay? Możliwe, że tak. Nie wiem. Będzie to zależało od 3 osób. Wiesz, od tych informatyków wszystkich. Ja ich jeszcze nie zebrałem, bo już jestem zadowolony, bo widzisz, to jest to, że bardzo się cieszę, że już to mogę zrobić to, mogę zrobić to, no i mogę zrobić to. I wiesz, i chodziło mi o to, żeby to robić, wiesz, że nie tak w filmie jest, że wiesz to i wycięte. Dlatego moje filmy są tak, idę, wiesz, bo to zwróciła na to taka projektantka, plastyczka, zresztą bardzo dobra projektantka, zresztą bardzo, jej siostra jest bardzo sławną osobą, ona raczej mniej, chociaż też. I ona zwróciła: „Wiesz co, Ryszard, bardzo mnie się to podoba, że ty nie zmieniasz kadru”. Ja mówię: „Ale o co ci chodzi?” „No bo nie tniesz, jesteś rzeczywisty”. Ja tak się słucham, a ja chciałem ciąć. Ja mówię: „O matko, a ja tnę”. A ja cięłem, wiesz, mówiłem, ale cięłem, wiesz, i potem mówię: „Kurczę, jak to zrobić?” I teraz mam 3 kamery, jak to nie ciąć? Ale nie tniesz w ten sposób. O, popatrz, jeżeli tutaj mówię i przechodzę z tego cienia w cień, tak, to mnie cały czas widać i słychać. Wiesz, tutaj widać, że nie ma tego montażu, bo zapamiętujesz pewne cechy twarzy, pewne te historie. Jeżeli teraz masz 2 kamery, to jest bardzo świetne, a w dodatku, jeżeli przechodzisz nawet na obraz, a ten obraz może być taki w półcieniu, wiesz o co chodzi, a chcę doprowadzić do tego, bo to jest żaden problem, tylko kwestia tutaj ustawień, bo to już robiłem na tych samych maszynach, które tutaj mam, ale teraz się zmieni, wiesz, to wszystko przejdzie w tą 11 i muszę poczekać do tej 11, żeby to wszystko poprzerabiać, bo tak, nauczę się tego wszystkiego, a to wszystko pójdzie, wiesz, do śmieci, bo może to już nie działać w tej 11, więc tego się obawiam, że w tej 11 mogą te maszyny nie działać, co by było dla mnie, znaczy ta maszyna na 100% będzie działać. To nie ma tak, że ona nie będzie działać, ale jest kwestia taka, że no, przypuśćmy, ona może tak działać, zaraz wam pokażę, No i właśnie to jest to, czego już nie znoszę, bo to mnie nie interesuje. To nie jestem ja. Nie widać tego, wiecie o co chodzi, tego znikania takiego.
Ja nie chcę takiego czegoś. To mnie absolutnie nie interesuje. Także mnie interesuje, no to nie jest to. To chyba to będzie to. Tak? Zaraz zobaczymy. Nie. No tak, to jest to. To mnie interesuje i tylko to mnie interesuje. Słuchajcie, uciekam, już naopowiadałem się, jak będzie w offsetce. Offsetka już jest, także pomaleńku ćwiczę, także nieprawda, że nie będzie offsetka wcześniej, będzie, tylko jeszcze musimy dorobić TV, a to TV musimy posprawdzać, są wakacje, także jeszcze troszeczkę. Chcę wyjechać, no muszę zrobić tutaj pewne zadania i chcę wyjechać do Krakowa, chcę wyjechać do Poznania, ale wszystko w zależności bo Kraków jest dla mnie wyjątkowo ważnym miejscem. Także, bo w Krakowie będzie prawdopodobnie drugie i trzecie, no bo Warszawa jest drugim studiem. Właściwie Warszawa jest drugim studiem. Pierwsze studio to jest Łódź, drugie studio to jest Warszawa, trzecie to będzie Kraków i czwarte prawdopodobnie Poznań lub Gdańsk. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Także będą z tych miejsc będą programy nadawane prawie równocześnie, wszystkie równocześnie, tylko będziecie mogli sobie wybrać, który Was będzie interesować. I one będą mniej więcej, czy one będą podobne do tych? Tak, tak, ponieważ one wszystkie będą prowadzone przez tych ludzi, których lubię, których szanuję, którzy są. I oni, czy to będzie związane z astrologią? Nie. Będzie z życiem, ale pod wpływem astrologii. Ale pod wpływem astrologii bardzo często będę wchodził w te programy, będę zadawał pytania, będę jakieś tam relacje, czy omawiał to, czy tam jeszcze coś, czy będą po prostu to historie, które są z życiem związane, które czasami warto. To, co tutaj właśnie koleżanka napisała. Ma. Także bardzo Ci dziękuję za ten wpis. Słuchajcie, uciekam. Chyba, że coś. Joanna, witam Cię. No proszę, jak się późno znaleźliście, a ja już kończę. Ale to nic, obejrzyjcie to, będzie, czyli możecie to obejrzeć jeszcze raz. Ja zmieniłem troszeczkę kolorystykę, bo byłem ciekaw, jak to wygląda, bo ta kolorystyka, która była poprzednio, jakoś mnie irytowała. Wolę taką cieplejszą, taką bardziej delikatną. Zresztą trochę się bawię w te kolory. No, zresztą jak wszyscy operatorzy i wszyscy tam zgodnie z nastrojem takim wodnikowatym. Co prawda wodnikowaty nastrój to powinien być taki przezroczysty, czysty, taka akwawita. No to nie jest akwawita, to jest no nie powiem co. No. Nie chcę się narazić urologom. Słuchajcie, żegnam Was do jutra. No i cóż, z Bogiem, trzymajcie się. Dzisiaj 8. dzień offsetki. Miałem nie robić tych dni, a jednak robię, miały być jakieś a jednak stwierdziłem, że będziemy robić offsetkę i będzie to offsetkę, potem przejdziemy do offsetki TV, już to będzie ta prawidłowa, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to wszystko po kolei. Na razie są urlopy, a ja musiałem rozpocząć. Musiałem rozpocząć, dlatego że gadulstwo jest najgorszą rzeczą, a nie rozpoczynamy. Tutaj niektórzy nie chcą dzwonić, ale ja i tak będę, zmuszę do dzwonienia. I tak. Najwyżej się nie będę siedział jak taki buddysta. Albo zrobię i koniec. I takie kwiat lotosu. Nie lubię tego kwiatu lotosu, bo nie wiadomo, czy się potem rozwiąże, bo to jakoś tak się tymi nogami fika i potem mogę się nie rozwiązać, a węzeł gordyjski, to boli. Trzymajcie się. Dobranoc. Do jutra. Pa.
Aj, przepraszam, bo tam nie wiem, czy jeszcze jesteś. Infinity, tak? Dobrze, napisz mi, czy jesteś, bo napisałeś dobranoc. Jesteś za granicą, ale gdzie jesteś? Napisz mi, gdzie jesteś, bo nie za bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Ja robię wszystko na telefon, a jak nie, to przecież mamy ten. Jesteś, czy ciebie nie ma? Napisz tylko, że jesteś. Halo, halo, halo. Nie słychać. Dobrze, nieważne, może jutro. Przecież są te inne łączniki. To niekoniecznie musi być telefon. To może być. Ja tych łączników mam bardzo dużo, także jeżeli wymyślisz jakikolwiek łącznik, to jakoś się uzgodnimy i się połączymy. Także do zobaczenia. Dobranoc.